Mój patriotyzm. Dobre. Uznaję się, jestem ogromnym patriotą, ogromnym. Tak. Polska flaga też jest moja. Polskość, tak, jestem ogromnym patriotą i mam poczucie, że przez swój zawód to znam Polskę, czyli mój kraj lepiej niż niejeden harcerz. Mój patriotyzm, moje życie. To, co robię, decyzje, jakie podejmuję. Dla mnie obecnie to jest chyba godnie reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Wygrywać, ale również przegrywać. Jeżeli już przegrywam, to przegrywać również z podniesionym czołem. I pokazywać, że pomimo, że przegrałem, to wrócę silniejszy, bo Polak się tak łatwo nie poddaje. Ja myślę, że mój patriotyzm przejawia się w życiu codziennym. Pomagam wszystkim. Natomiast jeżeli pomagam Polakom i jestem z Polakami, to jest chociażby odrobina mojego patriotyzmu. To jak pracuję, to jak staram się pomagać innym ludziom. Codzienność. Mój patriotyzm to moja rodzina, moja praca, wszystko to, na co mogę mieć wpływ. A wiem, że w tym kraju można mieć wpływ na dużo rzeczy, trzeba tylko chcieć. Dla mnie codzienny patriotyzm to jest właśnie walka o to, żeby pokazać, jak ważne rzeczy robimy my Polacy. A w naszym przypadku po prostu tworzymy miejsce i jeżeli coś dodatkowo dodajemy od siebie, powiększamy, rozwijamy, to dbamy o lokalną nie tylko społeczność, ale też o siebie, żeby było nam lepiej. I moim zdaniem to jest patriotyzm. Ja jako obywatelka tutejsza i tyle. A jaka patriotka? Czego patriotka? Patriota to gotowy bić się z kimś, że nie taki jak on. Ja nie zamykam pojęcia bycia Polakiem do tego, że to musi być czysta etnicznie krew. Polska dopiero po II wojnie stała się takim krajem monoetnicznym. Zarówno pierwsza, jak i druga Rzeczpospolita była ojczyzną dla wielu narodów, wielu nacji. Tu przecież żyli i Czesi, i Żydzi, i Niemcy, i Ormianie, i Rusini. Wszyscy razem tworzyli Rzeczpospolitą. Ja sama mam korzenie nie tylko czysto polskie, ale gdzieś tam pradziadek był Niemcem, prababcia Rosjanką, więc ja się czasami śmieję, że jestem czystą Polką, bo to tak się środkuje. Prawdziwy Polak. To takie podstępne pytanie jest prawdziwy Polak. Osoba, która pomimo jakichś takich przeciwności, nie wiem, trudów, nie podejmuje decyzji, że wypisuje się z tego. Tylko jest w tym miejscu, czy jest dobrze, czy jest trochę gorzej. Czyli tak trochę jak w rodzinie, Że zawsze w niej będziesz. że zawsze w niej będziesz. Mimo tego, że czasem już masz dość. Tak, tak myślę. Angelu, czy jeszcze mleczko będziesz potrzebowała? Nie już. Dziękuję. Ja mam chyba tak, że bardzo przykro mi się patrzy na polaryzowanie społeczeństwa, na mówienie my jesteśmy dobrzy, ci są źli. Są różni ci ludzie i każdy z nas ma prawo do tego, żeby wyrazić siebie w sposób, który czuje w sercu. Każdy z nas, a przynajmniej my, tworząc jakieś miejsce, będąc w jakimś środowisku, mamy jakiś mikrowpływ, taki całkiem malutki, na to, co się dzieje w naszym otoczeniu. Prowadząc restaurację, po prostu uznałyśmy, że jeżeli mamy coś robić, to chcemy to robić dobrze. Z czasem wyklarowało się to, że właśnie nie mówimy do ludzi, którzy do nas przychodzą, klienci, tylko mówimy goście. Trzy te kiełbaski skroić ci? Mi się wydaje,
takim słowem, może zapomnianym na Podlasiu, to jest prynuka, czyli przywilej gospodarzy do goszczenia. To my się staramy mieć ten przywilej. Też był taki moment chyba, właśnie jak wchodziliśmy do Unii, że w sumie jesteśmy obywatelami świata. I każdy się czuł obywatelem świata. Było coś takiego? Tak to wspominam. A teraz myślę, że wszyscy jakby znowu wracają do tego, że no, przede wszystkim jesteśmy obywatelami danego kraju. Był taki moment w moim życiu właśnie po zdobyciu pasa, że czułem się trochę jak narodowy skarb. No i chciałem godnie reprezentować nasz kraj na świecie. Druga rzecz, znowu ta sama osoba, on cały czas pracuje. Wzwód, akcji, wejście, obala. Dobra? Po 2 razy. Raz wybrania, raz atakuje. Raz obrona, raz atakuje. Ja walczę dla amerykańskiej organizacji, ale większość zagranicznych dziennikarzy już wie, że jeżeli mówią o mnie, to zawsze mają używać Legendary Polish Power. Zaczynamy. Bo to była zawsze dla mnie taka misja dodatkowa, oprócz tego, żeby być najlepszy na świecie, żeby pokazać tą legendarną polską siłę całym światu, że Polska jest silna, jest bardzo silna, była silna i będzie silna. Historycznie legendarna polska siła zawsze się gdzieś tam odnosiła do husarii, do tej najpotężniejszej armii wtedy w średniowieczu, na której nie było kozaka. Wydaje mi się, że gdzieś ją może troszeczkę odziedziczyłem, a część to było wypracowane ciężką pracą na treningach, nawet na tych żniwach u wujka na wsi, gdzie rzucaliśmy tą słomą i tak dalej, i tak dalej. A może odziedziczona przez naszą historię, tak, że zawsze nas gdzieś ktoś z jednej albo z drugiej strony gnębił i zawsze musieliśmy gdzieś tam walczyć o tą swoją niepodległość i nawet jak zniknęliśmy z mapy, to potrafiliśmy podnieść się z kolan i wstać i odzyskać, więc na pewno gdzieś to jest też odziedziczone, przez to jacy my jako naród jesteśmy. Uważam, że historię trzeba znać, trzeba o niej pamiętać, trzeba ją pielęgnować, no ale też trzeba iść do przodu, żeby się rozwijać. Jako naród, jako ludzie. In this area, I think the beacon is... where is it? Hey, beacon! It's here! Co? Wiem, że tutaj myszy czuć, ale zaraz przestanie. Okay, so these medallions are integrated with beacons. Polska jest między Zachodem a Wschodem. Ja zawsze myślałam, że to jest źle. Wszyscy mi mówili, że no, trochę macie niefajnie to położenie geopolityczne, ale patrząc teraz z perspektywy czasu, z perspektywy możliwości i tego, jak sama się rozwijam, jak się tutaj moi znajomi rozwijają. Proszę, kredki. Uważam, że właśnie przez to, że jesteśmy między Zachodem a Wschodem, to czerpiemy inspirację i siłę z 2 stron. I ta bioróżnorodność, tak bym to nazwała, właśnie Wschodu z Zachodem, to mieszanie się tworzy nas bardzo ambitnymi, silnymi, takimi przebojowymi ludźmi. The European Space Agency, the real agencies, they are interested in superheroes for real missions. We are interested in understanding how safely live in isolation. When you are a normal person with normal problems, yes? Byłam 8 lat poza granicami kraju i zawsze byłam dumna, że jestem Polką, czy to w Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy to na Uniwersytecie w Sztokholmie. I tam zawsze chciałam pokazać, że my Polacy jesteśmy godni zaufania, jesteśmy pracowici, jesteśmy też takimi osobami, z którymi można wyjść właśnie wieczorem gdzieś się pobawić. Także to wszystko miałam w głowie, że muszę reprezentować nie tylko siebie, ale też kraj. Na pewno my, jako Polacy, jesteśmy w stanie być zauważalni na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o rozwój właśnie tych różnych technologii kosmicznych związanych z załogowymi lotami w kosmos, z budownictwem kosmicznym, z rolnictwem ekstremalnym, rolnictwem kosmicznym, tak nazwijmy to. Polska ma potencjał.
I tak naprawdę my Polacy mamy ogromną moc kreowania naszego otoczenia, takiej pozytywnej atmosfery whole siebie. Whole body. And now you need to type how old are you. Sorry, Jessica. I don't. Ja potrzebuję swojej polskości, dlatego że wtedy łatwiej się żyje. Ja wiem, kim jestem, wiem, co mogę robić, czego nie wypada. Tak, myślę, że to nas troszeczkę porządkuje. Ja wiem, gdzie jestem w tym całym organizmie ziemskim. Ja miałem taki kryzys, kim ja jestem. Wiem, że nie jestem Duńczykiem, ale Polakiem do końca też nie, bo mało znam swój kraj. Dzięki Bogu nigdy nie chciałem być Duńczykiem. Więc to się kształtowało tak, że coraz bardziej uświadamiałem sobie, że jestem po prostu chłopakiem urodzonym w Polsce, świetnie zintegrowany w Danii, który mówi płynnie po duńsku, już nie płynnie po polsku, ale że jestem mieszanką tych kultur. Gdzie będziecie? Chyba bo tu jest taki szkos. Nie, my się przesuniemy. Chyba będzie... Tak. Ja miałem wielkie szczęście, że rodzice zawsze z pokorą jakoś tak nas wychowywali i mama zawsze mówiła: Czesławie, żadna praca nie hańbi. A jak będzie wojna, to wszyscy będą ciężko pracować. Więc ja wszystko zawdzięczam rodzicom. Że nigdy nie mówili źle o Polsce przy stole rodzinnym, nigdy nie mówili źle o Danii, mimo że pracowali po prostu fizycznie i ciężko. Mój Boże, a byłem trochę młodsza, trochę ładniejsza. Szła z duchem czasu, kołysała się w biodrach w tak modnej muzyki. Może wówczas pokochaliby ją. W Danii się skumplowałem się z dzieckiem, to kto jest na podwórku. Na podwórku był Ali, Ümer, Samer, czyli koledzy z Turcji, z Iranu, z Iraku, z Maroka. To byli moi przyjaciele. I zawsze ja mówiłem, ja jestem Polakiem. Ali mówił, że jest Turkiem. Ümer mówił, że jest z Syrii. A czwarty kolega mówił, że on jest Kurdem. I wtedy dostał wpysk od tych innych. Ale od niej wionie zapach naftaliny. Ja mówiłem, to pokaż mi Kurdystan na mapie. On mówił, że nie ma Kurdystanu na mapie, ale jego ojciec go wychował tak, że on w sercu jest Kurdem. Wtedy nie wiedziałem o tym, że Polski nie było ponad 100 lat na mapie. Więc ja się chwaliłem i mówiłem, to jest dziwne, dziwne rzeczy twój ojciec mówi. Bo my, Polska, my byliśmy potęgą, mieliśmy granicę z Turcją. My zawsze byliśmy wielcy, dlatego pijemy kawę po turecku i jemy hałwę. Potem zrozumiałem wiele lat później, że Polski nie było przez długi czas, że ja historii swojej nie znałem. Zadzwoniłem, odzwoniłem i przeprosiłem go. I powiedziałem mu, że super, że go ojciec wychował, że on jest Kurdem w sercu i na zawsze. Bom, 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 bom. Wolniej. Nie? Tak, tak, wolniej. Czy ona jest taka letnie błyskawice, zapowiedź. I potem, bo to wtedy potem nie zapomnę was nigdy. Takie długowe tam. Tak. Mam cały czas takie przeczucie, że jestem Polsce potrzebny, że mam poczucie, że Polska, czyli moja ojczyzna, dała mi takie poczucie tożsamości, której nigdy nie spodziewałem się. Przecież tak, że te zmiany będą takie naturalne. Nie czułem tak nigdy w Danii. Znaczy to uczucie, jak zamieszkałem na warszawskiej Pradze, ale specjalnie już po tym, jak poznałem Dorotę, to jest dom. Jesteśmy naprawdę silnie związane z takim naszym tutaj bliskim otoczeniem. Takim naprawdę końcem świata, który w pełni rozumiemy. Chociaż jest różnie. Czasami są jakieś małe przeciwności, małe konflikty, ale w pełni rozumiemy i zachwycamy się z pełną świadomością tego, jak tutaj płynie czas i jakie są zasady tutaj życia. Budzisz się ze wschodem, twój rytm dnia jest uwarunkowany słońcem, blisko natury jesteś właśnie. Przesilenie letnie, no to równo dzień przesilenia letniego. I dziwiłam się na początek, dlaczego nie mogę spać? A potem jakby to się okazało bardzo jasne, bo patrzysz w kalendarz, a jest 22 czerwiec. Nie da się spać. Po prostu natura mówi ci, że nie, idziemy do lasu. Szukać kwiatu paproci.
Nie ma czasu spać. Ale to Angela bardziej jest taką czarodziejką ze wschodu. Ja to trochę dłużej śpię. Mi się wydaje, że podświadomie jakby jest to absolutnie naturalne. Jesteśmy z tej ziemi. Jeżeli po prostu ktoś nie słucha siebie po prostu, tego jak funkcjonujemy w przyrodzie, jak funkcjonujemy na co dzień, to tego nie dostrzega, ale jeżeli właśnie zauważysz takie małe niuanse, jak zachowujesz się w ciągu całego roku, to zwyczajnie odczujesz to, że jesteśmy trochę dalej niż tylko od Mieszka, tylko od wcześniej. I jakby te zioła i wokół wszystko, co się dzieje w przyrodzie, ma ogromny wpływ na nas. Tym bardziej, że to się łączy, nie? To wszystko jakby wynika z siebie. Potem miało tylko inną narrację. Tak. Czytanie z księgi proroka Jonasza. Gdy Bóg przebaczył Niniwitom... Kościół katolicki, że jest w Polsce, no, to też jest polskością, natomiast każdy kościół jest polskością i ja bym tak tego nie zawężała. Ja jestem kościołem, oczywiście, jestem polskością, natomiast nie wszyscy muszą rozumieć, widzieć tak jak ja. No bo nie trzeba być katolikiem, prawda, żeby być Polakiem, więc... Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się więc do Pana i Ja myślę też, że polskość to też wzajemny szacunek, wzajemne zrozumienie siebie i nie chciałabym tutaj używać słowa tolerancja, bo ono jest zbyt słabe, bo wiem, że Ty jesteś ale chyba takie poszanowanie jakiejś sposobu bycia drugiego człowieka. gniewu i bogatym w łaskę. Chyba zbyt dużo mówimy o tolerancji, wymagamy, żeby inni byli wobec nas tolerancyjni, a sami jesteśmy mało tolerancyjni. Ja to odczuwam jako zakonnica. Wydaje mi się, że jestem osobą bardzo tolerancyjną i szanuję każdego człowieka. Mam przyjaciół, którzy naprawdę nie tylko są katolikami, żyją w różnych dziwnych sytuacjach i chyba tego bym oczekiwała, że jako zakonnica też mam prawo iść ulicą, jeść loda i nikt nie będzie używał wulgaryzmu w stosunku do mnie, bo niczym sobie nie zasłużyłam na to. I z duchem Twoim. Chciałabym, tak jak uczą mnie tego chłopcy, oni szanują każdego człowieka. Czy jest to prezydent, czy jest to pan, który sprząta ulicę, czy jest to pan, czy pani o różnych orientacjach seksualnych. Dla nich człowiek jest po prostu człowiekiem. Ja się tego uczę i chcę, żeby człowiek był dla mnie człowiekiem. Mam 96 lat, ale w grudniu będzie. Urodziłam się we wsi Nurzec. No jak w Polsce, to Polakiem. Ja sama czuję się Polakiem. A że prawosławna, to do cerkwi no pójdę, a tak co? Wszystko polskie. Weź rękawice, ja wejdę tam do środka, do papy, a mama tu weźmie. Babcia rozmawiała po polsku, bo unici były. Babci jedna, babcia druga. Unici. I po polsku babcia Czajkowska rozmawiała. Dzieci już tak tato powiedział, że po polsku. I my, nasi, mało kto po polsku, tylko po swojemu, jak to mówią. Tak. Ale musieli rozmawiać z nami po polsku. O, ten wzór krzyża To co? no jak się nazywał, ja mówiłem, był zbór w Nurcu, Kalwinów. Oj. To jest krzyż kalwiński.
Będę musiał z aparatem przyjść, zrobić dobre zdjęcia i odczytać. Bo to jest napisane po polsku. Ale to nie tylko jeden. O, zobacz, A mamo. tam kamień też drugi. O, następny, bardzo wyraźny. 1830, a tu nie wiem, czy to 9. Możliwe, że 9. Czyli z tego wynika, że Kalwini byli przynajmniej do tego roku. Pięknie. A to są dwa w jedno złączone. Ja wiem, ja nawet wiem, w którym miejscu. Nawet wiem, jak została zamaskowana. Patrzcie na zabudowę ulicy Kapitulnej. Tam widać kopułę cerkwi. A ta kamienica Dulgida, tak? Dobrze mówię? Dulgidów, tak, to jest ta. Teraz czytając, przykując się do tej części albumu, czytając o getcie, to przewodniczącym Judenratu był Dulgid. Tak, był. To Marek, wiesz, gdzie to jest? To jest kuchnia w getcie. Naród bez historii jest narodem bez przyszłości. No bo nie wiesz, kim jesteś, jakie masz korzenie, skąd przyszedłeś. Skąd masz wiedzieć, gdzie iść? Jak ktoś się zapyta, kim jesteś, a ty nie wiesz. Nie wiesz, kim był twój dziadek. Nie wiesz, z jakiego kraju pochodzisz, jaką ma historię, kto był jego królem. Jesteś człowiekiem bez przyszłości. Ja się wychowywałem z dziadkami, tymi, którzy przyjechali jako repatrianci ze wschodu. No i od nich słyszałem historię troszeczkę inną niż ten oficjalny przekaz. Mój dziadek opowiadał mi, jak to jest naprawdę. Kiedy chodziłem do szkoły, zacząłem sam dużo czytać. A im więcej czytałem, tym więcej się pytałem, czy to jego, czy innych osób, do których miałem zaufanie. I w ten sposób też zdobywałem wiedzę o tym, jak to z tą naszą Polską bywało. Polska była bardzo tolerancyjna w okresie reformacji i stała się największą diasporą żydowską w Europie. Cała Europa prześladowała Żydów na tle religijnym, a Polska ich przyjęła gościnnie w progi i do w sumie II wojny światowej największa diaspora żydowska w Europie była w Polsce. Ten naród dużo wniósł w naszą historię i jakoś nas też to zdefiniowało. II wojna światowa, która zmieniła całkowicie nasz kraj. Prawie całkowita anihilacja społeczności żydowskiej. Zniknięcie prawie całej inteligencji, która została wymordowana i przez Niemców i przez Sowietów. Zniszczenie całego potencjału gospodarczego, zmiana granic. To miało olbrzymi wpływ. Nowe elity komunistyczne, które się pojawiły po II wojnie światowej, wątpliwej jakości. Nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie oficera. No, nowe elity, które powstały i cały okres PRL-u, no to pokutuje do dzisiaj jeszcze. I zupełnie inaczej by wyglądała Polska dzisiaj na pewno, gdyby nie II wojna światowa, gdyby nie Holokaust, gdyby nie czystki, ludobójstwa, gdyby nie to, co zrobili Niemcy, Sowieci. Bylibyśmy na pewno innym krajem, bardziej bogatym i materialnie, i kulturowo. Nasze wojsko polskie, jak jechało na fronty, to jechały na Warszawę. A my dzieci, a u nas sad był, tylko Antonówki same. A to było we wrześniu. To my z jabłek nazbieramy, bo napadają. I nosiliśmy, rzucaliśmy do wagonu dla żołnierzy. Popadnie, to popadnie, jak na ziemię, to na ziemię. I tak my nosili te jabłka żołnierzom. No, ale jak Sowieci przyszli, no to właśnie ta szkoła przerwała. Następny rok poprzyjeżdżali z Rosji nauczyciele wszyscy. To rosyjskie i nie.
białoruski, niemiecki. No, polskiego już nie było. No i niemiecki też uczyli, bo Niemcy sąsiady, to musieli chyba Ruscy uczyć. No i co, rok pochodziliśmy i no, wojna. Jak wojna, no to już przerwa. Już ile lat miałam. A Niemcy żadnej szkoły nie było. Bo Sowiety to po sowiecku uczyli, ale Niemcy jak przyszli, to nie ma. No to co? Dziewczyny podrastają, a do szkoły nie ma. W wojnówce był kuzyn, rządco za Niemców już. I wziął mnie do siebie jako będę opiekować się dziećmi. Bo do Niemiec już zabierali na roboty. No to tam była w wojnówce gdzieś rok, czy dwa. I z powrotem, no i już 17 chyba lat, i 18. Już każą za mąż iść. Ja tak żałowałam, że nie mogłam do szkoły. I chyba to w głowie było i gdzieś te sny mnie tak męczyły. Nie wiem. Pozdrawiam mamę z Bronisławic tym he. Pozdrawiam mamę z Bronisławic, która jest kochana. I bardzo jest ona pobożna. Ona jest też kochana. Fryzura coś ci się tak trochę... Fryzurę ma cebula. Słuchaj, mamy taki plan, No. że pójdziemy na rowerze. Nie lubię manifestacji i nie lubię krzyków, ponieważ to nic nie wnosi. Im więcej krzyczą, to tym więcej ludzi chce również krzyczeć i nic z tego nie wynika. A tam naprawiają A kto pokój. naprawia, pan Damian? Nie, pan Emil. Ja bym też chciał tam iść pomóc. Ale to dzisiaj nie, bo mamy dużo pracy, bo jeszcze jedziemy na fundację. Uważam, że żeby coś dobrego zrobić, to trzeba po prostu z ludźmi być. Ja czekam na Filipa i na Kacpra. A czym ty będziesz jeździł? O, dzięki. Mam takie porównanie z marszami za życiem. Jeśli jestem za życiem, to coś dla tego życia robię. Ja nie biorę udziału w marszu, ale jestem z dziećmi porzuconymi, z dziećmi z niepełnosprawnością, z dziećmi, których nikt nigdy nie odebrał ze szpitala. I to jest dla mnie bycie za życiem. Marcin, jakby przyszedł hydraulik, a ja jutro będę w Mielżynie od rana, to chodzi o to, żeby on z dołu musi przeciągnąć. Jarek, nie, bo się pobrudzisz i jak? I nie idziesz ze mną. Jarek! Nie, no ja cię nigdzie nie zabieram. Nie. Jarek, nie możesz pomagać tutaj, dobrze o tym wiesz. Chodź. I teraz co z rękami? Szybko. Jarek! Nie, na rower. Nie możesz pomagać panom, no. Widzisz? Musi wszystko zrobić odwrotnie. Nie, Jarek! Ja tego nie widzę. Idę, powiem paniom, że ty ze mną jednak nie jesteś. Nie tak dawno, bo parę lat temu, właśnie 7 lat temu, przyszedł do nas mały chłopiec, Jarek, którego Broniszewice były już 5. miejscem życia. Jarek ma FAS, ma niepełnosprawność intelektualną, ma różne zaburzenia zachowania i był w rodzinie zastępczej, była nawet próba adopcji, był w domu dziecka, był w innym domu dla osób z niepełnosprawnością. Niestety nikt nie mógł sobie z nim poradzić i Jarek w końcu trafił do naszego domu. Ja byłam przerażona, ponieważ wchodzę do naszego biura, a nagle w drzwiach stoi taki mały chłopiec, łapie mnie za rękę i mówi: o, ty będziesz moją mamą i nie ma, że nie. Ja się naprawdę wystraszyłam, nie wiedziałam, co mam robić. Na różaniec idziemy z Jarkiem i na mszę, wiesz? Samego rana. Jedziemy.
Jedziesz ze mną, Fabian? Tak. Dobrze. Później zapytałam panią psycholog, czy mogę mu pozwolić, żeby mówił do mnie mamo. Wszyscy jakby dali mi tutaj zielone światło i no i tak zostało. Jarek wziął to bardzo na poważnie i właściwie do tej pory mówi mi mamo. To jest taka niesamowita relacja w moim życiu, bo ja widzę, jak się ten Jarek zmienia, jak się rozwija. Jarek od kilku lat dopiero mówi dziękuję, a właściwie od 2 albo 3 lat mówi kocham cię. I dla mnie jest to takie najpiękniejszy rozwój, jaki może matka zobaczyć w swoim dziecku. Tak, to wszystko musimy przeglądnąć i spakować na Ukrainę, tak? Odpowiedzialność czasami jakby zrzucamy na jakieś nasze władze, na kogoś, kto ma jakiś większy wpływ. Natomiast odpowiedzialność jest w każdym z nas i to ona się jakby tutaj w bardzo małych rzeczach objawia. Ja się czuję i chciałabym, żeby każdy czuł się w tym malutkim stopniu odpowiedzialny za naszą polskość. Super, bardzo się cieszę. A ktoś herbatkę chce? Zacznijmy od małych rzeczy. Może od wzajemnego szacunku. I może na początek to wystarczy. W ogrodzie robota, na polu robota, a zimą do lasu. Wystarczy. I tak w kółko. Ale żyło się. Jak żyć ma, kto to żyje. A kto zachoruje, to i umiera. Ale przed wojną ja nie pamiętam, żeby do lekarza chodziło się. A ja przyzwyczajona do pielenia. Taka i garbata chodzę. Ale mnie kręgosłupek zaboli, no to ja poleżę 5 minut, 10 najwięcej. Wyprostuję się i znów idę. A teraz z kręgosłupami tak chorują, że nie może się zginać. A ja w zlew nogę założę i umyję. Pracować to trzeba. Oj, leniuchów nie lubię. Jak tylko kombinują, a żeby jak dużo pieniędzy dostać. A praca jak praca, aby od niej odskoczyć, ale pieniędzy, żeby dużo było. Teraz to bardzo chcą szybko, od razu dużo pieniędzy. To już na te pieniądze to już ja zła jestem, że tak wymagają. To jest nasz obowiązek skarżyć się na Polskę, narzekać na Polskę, bo chcemy wszyscy gdzieś tam jak najlepiej. Czym bardziej narzekamy na Polskę, tym lepiej ją poznajemy i tym bardziej dbamy o nią. Bo to, że Polska jest fantastyczna, nie będę mówił o naturze, nie będę mówił o potencjału, to wszyscy wiemy. Ale to nie jest wstydliwe. Ja sądzę, że narzekanie na swój kraj to jest twój demokratyczny obowiązek. Tak kiedyś jeden dziennikarz tunecki powiedział mi. Bo ja powiedziałem mu, wszyscy narzekają, że w Polsce to nie jest patriotyczne narzekać na swój kraj. A ten dziennikarz tunecki powiedział, słuchaj, to jest twój demokratyczny obowiązek narzekać na swój kraj. I tego się trzymam. Ja bardzo kocham narzekać na Polskę. Narzekam z miłości. My czekamy na jakiś gołąb, nie? Tam jakiś tak, 5 po zaczynamy, nie? Na 2 minuty. Tak? Jest gotowość? Tak. Dobra, książkę. Tutaj mam książkę. Ja myślę, że nie da się ucieknąć od polskości. I nie jest nic z tym złego. Nie będziemy nigdy mieć hükę. My możemy mieć ułańską fantazję. Będzie jak będzie.
My Polacy jesteśmy, tak mi się wydaje, jesteśmy trochę czaśnięci, trochę nieodpowiedzialni, czasami jesteśmy idiotami czasami i nie jesteśmy tacy cool, jak nam się wydaje. I jak to się zaakceptuje, to można iść do przodu. Wydaje mi się, że w tym jest ogromna siła. Mi zawsze ojciec mówił, jak chcesz uniknąć bójki, to ściskaj dłoń, patrz w oczy. Nie cwaniakuj. Z tą łańską fantazją to jest tak, że ona czasem pomoże i czasem ci, wiesz, da takie skrzydła, że wyjdziesz z totalnej jakiejś tam opresji. No, czasami jednak trzeba ją przykontrolować, bo może cię znowu wpędzić za bardzo gdzieś tam w jakieś tarapaty. Ja zawodowcem zawsze chciałem być. Ja zostałem zawodowcem, robiąc pierwszą zawodową walkę. I ja sobie powiedziałem, że zrobię wszystko, żeby móc z tego utrzymać siebie i w przyszłości, wtedy jeszcze nie wiedziałem, rodzinę. I się udało, no tylko że to była długa droga. Cały czas ta droga trwa. Nieraz były kłody, nieraz było ciężko, że za mieszkanie trzeba było zapłacić 2,5 tysiąca, a ja na koncie miałem 1000 zł, no i trzeba było gdzieś od kogoś pożyczyć, później oddać. Musisz zwizualizować sobie zwycięstwo. Nie tylko w oktagonie, ale ogólnie, jeżeli chcesz osiągnąć jakiś tam sukces w życiu, no to musisz ten sukces najpierw widzieć, a później do niego dążyć, znaleźć sposób, jak to zrobić. Jeżeli mi ktoś mówi, że na coś nie ma czasu, to ja w coś takiego nie wierzę. Jeżeli masz pasję i wiesz, co chcesz robić w życiu, to znajdziesz możliwość i czas i zrobisz to, o co walczysz tak naprawdę w swoim życiu. Ja jestem dumny no wtedy, kiedy czasami są takie momenty, a fajnie jak się ludzie potrafią zjednoczyć, zapomnieć o podziałach i wyjść razem i walczyć jakąś tam jedną swoją słuszną sprawę. Pierwsze do Wierie Myśl, da? I dalsze tak, i potem dalsze na Rzeszów. Polak jest moim zdaniem najbardziej zmobilizowany, jak ma nóż na gardle. Te takie krytyczne momenty w historii Polski pokazały, że potrafimy w takiej chwili się zjednoczyć, zmobilizować i że kiedy trzeba, to stajemy na wysokości zadania. Nawet to, co spotkało Ukrainę i to, że potrafiliśmy przyjąć kilka milionów osób z Ukrainy do własnych domów, pokazuje, że w takich właśnie krytycznych chwilach potrafimy stanąć na wysokości zadania. A йдемте там наші речі, я покажу. Ja pamiętam sytuację, jak do Przemyśla z Portugalii przyjechali medycy. Pracuję w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu i oni w pewnym momencie mówią, że mają do dyspozycji szpital polowy, żebyśmy pojechali z nimi, bo oni są w obozie dla uchodźców ten szpital rozstawić. No takie oczy mówimy, no ale tu nie ma szpitala dla uchodźców. To gdzie są ci ludzie? No w domach u Polaków. Oni byli w szoku, bo tam kanonem pomoc udzielania uchodźców to jest pakowanie ich do takich ośrodków dla uchodźców, gdzie oni sobie tam czekają na jakąś relokację czy wyznaczenie miejsca dalszego pobytu. I byli w szoku, że w Polsce Polacy do domu wzięli tych ludzi. Бабушка, извините, покажите языk. Duszno? Nie, nie duszno. Nie duszno. Nie, dіточка. Nie jest duszno. Я двигала, так ножки болят. Слава Тебе, Господи. Нас уже... Widząc, co się dzieje, widząc, jak się zachowują ludzie, jak się otworzyli na te osoby w potrzebie, tak, byłem dumny z Polski. Widząc telewizję, wozy nadawcze z całego świata, łącznie z Al Jazeerą w moim rodzinnym mieście, bo wszyscy byli w wielkim szoku, co robią Polacy, co robią Przemyślanie. Serce rosło, to prawda.
teraz, kiedy jest wojna w Ukrainie, nasze siostry, które dla mnie są bohaterkami, właśnie w lutym ubiegłego roku zapytałam je, czy wracacie do Polski, skoro wybuchła wojna, a one mówią, nie, zostajemy tutaj z tymi ludźmi, bo tutaj zostałyśmy posłane. Dla mnie to była kapitalna sprawa, która pokazała mi, jak ważne jest to, żeby być wśród tych, którzy nas potrzebują, nawet za cenę swojego życia. Pewnie byłoby to proste w moim przypadku, bo zginęłabym szybko sama, więc... Czemu? Bo bym się nie obroniła. Czy siostra by się nie broniła, idąc na wojnę? Myślę, że nie. Nie jestem zwolennikiem wojny, ale jak będzie trzeba, to no, ciężko mi podjąć decyzję. To na pewno... W ogóle psychologia wojny jest taka, że jak się już jest w opresji, to pojawia się instynkt walki. I najchętniej to bym uniknęła, żeby ten instynkt walki we mnie się zaktywował. Dlatego, że wojna ogólnie no, jest to na pewno rzecz, która niszczy. Ja bym nie chciała, żeby Polska była po raz kolejny zniszczona. Poszedłbym na wojnę, bo to jest mój obowiązek. Bronić ojczyzny, rodziny, domu. Jeżeli bym musiał bronić kraju, kraj by, wiesz, najechał na nas, tak jak teraz obecnie, nie wiem, Rosja najechała na Ukrainę, no, zostajesz podstawioną pod ścianą, na pewno bym bronił. No ale jeżeli ktoś tam by wymyślił, słuchajcie, najeżdżam jakiś inny kraj, bo ja tak chcę, no to tutaj już raczej chyba nie. Ja nie wiem, czy o Polskę bym walczył. Wątpię. Ci, którzy mówią, że byliby pierwsi w szeregu walczyć o Polskę w tej chwili, według mnie kłamią, bo my nie wiemy, co by się wydarzyło. Moja kuzynka, czyli Oksana, dzwoniłem 24 lutego do Oksany, do Lwowa. Mówiłem, Oksana, przyjeżdżaj do Polski, tata w Danii czeka, czyli twój wujek, a Oksana powiedziała mi, czy słuchaj, ty nie rozumiesz, ona się nigdzie nie wybiera. Ona czeka na tych, którzy chcą jej dom zabrać. Chciałbym być jak Oksana, ale nie jestem jak Oksana. Ja mam polski paszport i duński i ja z duńskim paszportem, może to tak śmiesznie, ale śpię pod poduszką. Więc dla mnie Polska jest wszystkim, ale wstydliwie powiem, że nie jestem pewien, że mógłbym za Polskę walczyć. Nie będę też ściemniał. Myślę, że patriotyzm też jest ważnym elementem, żeby znać swoje ograniczenia. Chętnie bym pomógł, ale znając siebie, to nie przydałbym się na froncie, może gdzieś indziej. Lew zamilkł, schronił się w cień wiekuiste milczenie. Nikt nie zrozumiał proroctwa, jakby nie znano słów pisma. Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody, bo będzie to czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest pisane. Oto nadchodzi czas opuszczenia domów, błądzenia w dżungli, szalonej żeglugi, krążenia w ciemnościach, czołgania w prochu. Czas ściganego, czas wielkiej bestii, czas ściganego, czas wielkiej bestii.
Ojej, ja bardzo dużo rzeczy kocham. Jedzenie przede wszystkim. Mapa kulinarna naszego kraju jest po prostu niesamowita. Ja uwielbiam odwiedzać Tatarów, tam za Supraślem. Ja kocham nasze polskie góry, w których spędzam bardzo dużo czasu. Uwielbiam zachodniopomorskie, dlatego że szczyci się tym, że było niemieckie kiedyś i w ogóle ja kocham Iławę. Nawet ostatnio tak rozmawiałem z jakimś kolegą, czy bym się mógł wyprowadzić gdzieś za granicę i zamieszkać za granicą. Ja kocham Zabrze, ja przyznam, że ja bardzo lubię Będzin. Sosnowiec może mniej, ale tak, kocham cały Śląsk, ja kocham nasz kraj. Kurczę, powiem ci, że ja mógł tak wyjechać na przykład na 2 miesiące, ale na całe życie to raczej nie, bo ja po prostu lubię i kocham tutaj żyć. Ja kocham widzieć, jak polski kierowca, czyli ja też, zmienia całkowicie styl jazdy, jak przekracza granicę z Polski do Czech. Niesamowite, ja kocham przekraczać granicę, kocham Bielsko-Biała, Pszczynę. Tu ma swoich przyjaciół, ma swoją rodzinę, tu ma swoje miejsca. Toruń, Konin. Toruń jest fantastycznym miastem, fantastycznym. W ogóle nasz kraj jest przepiękny. Tutaj powietrze pachnie inaczej, trawa pachnie inaczej. Tak jak lubię, tak jak kocham. Ja uwielbiam wakacje w Polsce, dlatego że ja lubię słyszeć język polski i lubię słyszeć jakby swoich. A i tak ludzie ze świata całego przyjeżdżają. Najgorsze to, że chcą tu kupować ziemię. Mówią, ojej, jaki piękny jest ten kraj, jak tu jest bezpiecznie. Tu można naprawdę wyjść w góry i nie zostanie się okradzionym i nie zdejmą z ciebie ciuchów. Nie mówię, nie. I tu naprawdę jest za darmo służba zdrowia. Ja mówię, no podatki płacisz i już masz za darmo. I można wezwać policję. Ja mówię, no tak, my też czasem wzywamy i to wszystko za darmo? No tak. A straż pożarna? No też tak. Ja się tak jakby tutaj czuję najbezpieczniej. Ja wiem, że niektórzy ludzie mają ten gen takiego globetrottera i podróżnika i oni właśnie się czują w wielu miejscach super. No to właśnie ja chyba nie mam tego genu i ja uwielbiam jakby podróże po Polsce. Czy kochasz Polskę? Kocham. Ja też kocham. Kocham. Ja do Polski przyzwyczajona i wszystko. Ja bym nigdzie nie chciała być. Tam za gorąco, tam za zimno, a Polska po środku. Tylko że u nas mało deszczu pada. Poczekajcie, ale to jakby co wykasujecie, tak? Marii rozlicznych, a tych nigdy dosyć. Jasnych Magdalen z bujnymi włosami. Rozlicznych Zofii i genialnych Teres. I dnie i noce nie ustawam prosić, żeby raz skończył świat z interesami. Żeby raz skończył świat z interesami.